Czajnikowy.pl. Muszę Wam się przyznać, że zawsze, gdy wychodzi nowy odcinek Czajnikowy.pl, szperam w komentarzach, patrzę, jakie macie sugestie, jakie macie krytyki czasem względem tego, co robimy. I na samym początku, kiedy nagrywaliśmy pierwsze odcinki, często pojawiało się stwierdzenie, czemu tyle takiego chemicznego, precyzyjnego podejścia do parzenia kawy? Przecież to jest tylko łączenie fusów z wodą. I zastanawiałem się, z czego to wynika. Dlaczego macie taki sposób myślenia o tym? I doszedłem do wniosku, że w herbacie jest troszeczkę inaczej. Herbata jest przede wszystkim oparta na niesamowitej ilości aromatów, a smak działa bardziej na niuansach, natomiast w kawie jest zupełnie inaczej, ponieważ ilość smaków kwaśnego, gorzkiego, słodkiego, słonego, umami bardzo mocno balansuje się i tak naprawdę od tego, w jaki sposób zaparzymy kawę, zależy od tego, czy ona będzie smaczna, czy niesmaczna. Czyli mamy mnóstwo aromatów, ale przede wszystkim mamy niesamowitą ilość smaku. Jeżeli nie chcemy kawy gorzkiej, jeżeli nie chcemy kawy cierpkiej, słonej, to po prostu musimy zmierzyć parametry, żeby wiedzieć, w jaki sposób taką kawę przygotować. W takim razie, pierwsze podstawowe pytanie, czy potrzebujemy mierzyć parametry parzenia kawy? Dla tych wszystkich, którzy nie mają ochoty codziennie sięgać po wagę i stoper, od razu mówię, nie musicie tego robić. Jeżeli nie chcecie, to nikt Was do tego nie zmusi. Natomiast tych wszystkich, którzy bardzo chcą polepszyć jakość swojej kawy, zachęcam do tego odcinka, żebyście przyjęli te kilka argumentów, dlaczego warto używać i stopera, i termometru, no i oczywiście wagi. Na samym początku mam dla Was bardzo ważne i pozytywne informacje. Nie musicie kupować każdego z tych sprzętów. Zacznijmy w takim razie od termometru. Termometr to jest coś akurat, co nie każdy ma w domu, szczególnie taki termometr do zastosowań gastronomicznych. Nie używajcie do mierzenia w gorącej wody takiego termometru, do mierzenia temperatury ciała. To nie są te wartości temperatur, więc możecie sobie tylko i wyłącznie zepsuć sprzęt, a może też skaleczyć, ponieważ pewnie Wam się rozbije. Używajcie takich gastronomicznych, jeżeli chcecie mieć turbo precyzyjną temperaturę, możliwość mierzenia temperatury. I oczywiście dla tych wszystkich, którzy prowadzą kawiarnie, dla tych wszystkich, którzy startują w zawodach, temperatura parzenia kawy jest kluczowa. Jeżeli chcemy zaparzyć metody typu Aeropress, również często tam parzymy kawę w temperaturze 80-90 stopni. Trudno jest precyzyjnie dobrać taką temperaturę, więc wtedy używamy albo termometru, albo czajnika z możliwością wybrania dowolnej temperatury. Natomiast tych wszystkich, którzy nie mają termometru, muszę tutaj pocieszyć, ponieważ nie musicie go kupować. Woda sama daje nam jasny sygnał, jaką ma temperaturę. I o co teraz chodzi? O wrzenie. Czyli jest to ten sygnał wizualny, dźwiękowy, który jasno da Wam do zrozumienia, jakiej temperaturze jest woda, ponieważ w większości przypadków będzie to gdzieś około 100 stopni. Oczywiście w zależności od tego, jaką mamy wysokość nad poziomem morza, ta wartość może się zmieniać, ale ten punkt, w momencie, gdy zagotujemy sobie wodę w zwykłym czajniku, czy to jest czajnik z gwizdkiem, czy to jest czajnik z zwykłym termostatem, to jest to ten sam punkt w każdym kolejnym momencie, kiedy parzymy wodę. Wystarczy poczekać gdzieś około 20-30 sekund od tego momentu i mamy w zasadzie idealną wodę do parzenia kawy. Jeżeli utrzymamy te parametry za każdym razem, kiedy tylko czajnik zagwiżdży, w tym samym momencie ściągniemy go z gazu i odczekamy taką samą ilość czasu, w rzeczywistości nie musimy kupować termometru, bo za każdym razem będziemy mieli powtarzalność, jak chodzi o temperaturę wody. Czyli ten parametr będzie po prostu zmrożony. Więc jeżeli nie chcecie wyposażać się w kolejny sprzęt do parzenia kawy, spokojnie możecie wykonywać za każdym razem dokładnie te same rzeczy, ściągać czajnik z gazu albo po prostu czekać, aż się wyłączy, czekać 20 sekund i dopiero zabierać się za parzenie. Nie wiem, czy słyszeliście o tym, że Ludwig van Beethoven odmierzał 60 ziarenek na każdą filiżankę kawy. I po co ten spryciarz to robił? Właśnie po to, żeby mieć idealną intensywność kawy, taką jaką lubił. Jeżeli byśmy zaparzyli kawę w mniejszej ilości ziaren, oczywiście będzie miała ona mniejszą intensywność, jeżeli w większej, większą. Natomiast czy da się to zrobić w taki prosty sposób? Niestety nie.
Wszystko wynika z tego, że ziarna mają różną gęstość i są takie ziarna, które mają dosłownie ogromne rozmiary i są puste praktycznie w środku, ich gęstość jest niewielka. Często rosną na niższym poziomie, jak chodzi o wysokość, ale są też ziarna, które są bardzo małe, często właśnie te z wysokich plantacji i te mają gęstość bardzo dużą. 60 ziarenek tych wielkich i 60 ziarenek tych małych to są kompletnie inne wartości. I jeżeli byśmy chcieli porównać to na wadze, co sobie za sekundkę zrobimy, to w rzeczywistości będziemy mieli różnicę blisko kilku gramów. Więc czy można w taki sposób wizualny ocenić, czy to jest odpowiednia ilość kawy do użycia na dane zaparzenie? No nie do końca. Czyli liczenie ziaren, jakkolwiek jest jakimś postępem, nie jest rozwiązaniem idealnym, a patrzenie tylko na miarkę i kontrolowanie tego, czy ilość jest wystarczająca, też nam niczego nie da, ponieważ tak samo wyglądająca miarka kawy z Hondurasu z wielkimi ziarnami to będzie zupełnie inna wartość niż kawa w miarce z Kenii na przykład. Więc zachęcam Was do tego, żebyście używali właśnie wagi, która będzie Wam potrzebna do tego, żeby zmierzyć, ile kawy używacie na ile gramów wody, ale posłuży ona też Wam w całym procesie zaparzania. Dzięki temu będziecie wiedzieli dokładnie, kiedy, w jakim momencie zaparzania macie jaką ilość wody nalewaną. Dzięki temu tak naprawdę Wasze parzenie będzie bardziej precyzyjne. I wiecie, czy w pierwszym etapie naleliście 100 gramów, czy może 120. Dlatego właśnie posługujemy się gramami, ponieważ wszystko odbywa się na wadze. Jest to tak naprawdę sprzęt, który każdy ma w domu. Może nie jest to super dokładna waga, którą często możecie kupić za nie wiadomo jakie niewielkie pieniądze w zwykłych marketach, natomiast nawet taka waga do wartości 1 grama, pół grama dokładności nada się, więc cokolwiek macie, używajcie tylko po to, żeby zaparzyć kawę w dokładnie takiej intensywności, jakiej powinna być. Patrzenie na oko nigdy Wam tutaj nic dobrego nie przyniesie i zawsze to będzie 3 gramy do przodu, 3 gramy do tyłu, 2 gramy do przodu, 2 gramy do tyłu, a jeżeli mówimy od zawsze, że wartość, którą można by stosować na jedną kawę to 12 gramów na 200 gramów wody i odejmiemy 3 gramy z tego, to widzicie, że w zasadzie 1/4 tej wartości jest odjęta, czyli tak naprawdę intensywność kawy będzie zmniejszona o 1/4. Dość dużo. I ostatnim sprzętem, który będzie dla Was niezbędny do tego, żeby skontrolować wszystkie parametry, będzie oczywiście stoper. Ten posłuży Wam do tego, żeby wiedzieć dokładnie, w jakim czasie fusy mają kontakt z wodą, czyli włączamy stoper w momencie, kiedy woda łapie kontakt z wodą, wyłączamy w momencie, kiedy woda opuszcza fusy przez filtr i dzięki temu mamy możliwość skontrolowania czasu, w którym nastąpiło całe zaparzenie. Jeżeli byśmy tego nie zrobili i nie zapisali sobie tej wartości i pijemy sobie taką kawę, która parzyła się powiedzmy 3-4 minuty i mamy takie refleksje, kurczę, gorzka jest, przeparzona jest, to w rzeczywistości nie wiemy, jak kolejną kawę zaparzyć. Gdybyśmy zmierzyli, gdybyśmy wiedzieli, że to jest 4 minuty, po prostu zmniejszylibyśmy ten czas i kolejne zaparzenie byłoby lepsze. Zachęcam Was zatem do tego, żeby stosować stoper, ze względu na to, że jest to bardzo powszechne urządzenie, każdy w swoim telefonie takie posiada, więc możemy po prostu wyciągnąć telefon, kliknąć w momencie, kiedy zaczynamy zaparzanie, skończyć, kiedy przestajemy nalewać, czy właśnie kiedy woda kończy kontakt z kawą i dzięki temu wiemy dokładnie, jak długo nasze zaparzenie przebiegało. Mam nadzieję zatem, że przekonałem Was do tego, żebyście sięgali po te urządzenia, żebyście mierzyli parametry swojej kawy, dzięki temu, że będziecie wiedzieli, jaki jest czas, jaka jest temperatura i jaka jest konkretna ilość kawy w stosunku do wody, będziecie mogli łatwiej znajdować te swoje przepisy na konkretne kawy. I oczywiście, jeżeli używacie jakiejś słabej jakości kawy, takiej, która przez lata z Wami jest, to tak naprawdę ciężko tutaj jakby zachęcać Was do tego, żebyście sięgali po takie sprzęty, ponieważ to będzie raczej powtarzalne zaparzenie. Możecie to robić jakoś tam w miarę na oko, ale jeżeli chcecie parzyć kawę wysokiej jakości, która będzie się przez cały czas zmieniać, bo raz sięgniecie po kawę z Etiopii, innym razem po kawę z Brazylii, to te zaparzenia będą zupełnie inne i trzeba dopiero znaleźć tą złotą recepturę, złoty przepis na to, żeby taką kawę zaparzyć. Nie wymaga to dużo czasu, jak widzicie praktycznie oprócz wagi nie wymaga żadnych pieniędzy, waga to gdzieś około 150 zł, więc bez przesady
taki wydatek naprawdę Wam posłuży. 150 przesadziłem, nawet za 3 dychy kupicie w jakimś markecie. Kupcie, ponieważ przyda Wam się to w tym, żeby zaparzyć kawę każdą kolejną dużo lepiej. Tyle na dzisiaj i do zobaczenia na czajnikowy.pl.